tym, że nigdzie dzisiaj nie wychodzę, postanowiłam nagrać dla Was vloga z domu. Także ten dzisiejszy vlog będzie typowo zasiadano-pogadankowy, w którym to będę prowadzić monolog. Wiem, że bardzo lubicie moje monologi i wiem też, że dawno na moim kanale takiego monologu nie było. Także mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał, jak ja to mówię, przypadnie Wam do gustu. I co ciekawe, to też będzie pierwszy vlog, który nagrywam z mojego nowego mieszkania, ponieważ jak wiecie, niedawno się przeprowadziłam i teraz mija miesiąc, odkąd mieszkam tutaj w swoim nowym mieszkaniu. Ale zanim opowiem Wam o nim coś więcej, to chciałabym na moment zatrzymać się przy moich włosach, a to dlatego, że jeśli tego nie zrobię, to otrzymam od Was milion pytań, ponieważ zawsze tak jest, kiedy pokazuję się w tej fryzurze i zawsze pytacie, czym ja te loki robię, także od razu Wam powiem. Otóż robię je za pomocą tej oto lokówki automatycznej marki Philips. Dokładny model zapiszę Wam w opisie pod filmem, którą to ja kupiłam z polecenia Natalii Blond-Herker, mojej serdecznej koleżanki, pozdrawiam oczywiście, i którą to posiadam już od dobrych 2 lat. I używam zawsze wtedy, kiedy mam na to ochotę, to znaczy zawsze wtedy, kiedy chcę sobie zrobić na szybko loki, tak jak dzisiaj. I wiem też, że ta lokówka ukazała się już w nowszej i zakładam, że też lepszej wersji. Także jeśli chcielibyście sobie taką lokówkę kupić, to ja oczywiście polecam, bo ona się u mnie sprawdza. Ale gdybym miała ją kupić dzisiaj, no to pewnie kupiłabym nowszy model. Znacie mnie, więc wiecie, że taka właśnie jestem. Lubię mieć wszystko to, co najnowsze i wcale nie jestem pewna, czy ja sobie nie wymienię tego starszego modelu na nowszy. Nie wiem, zobaczę. W każdym razie nazwę obu modeli zapiszę Wam na dole. I korzystając z okazji chciałabym Was jeszcze zapytać, czy może chcielibyście, żebym zrobiła dla Was test tej lokówki, w sensie, żebym pokazała Wam, w jaki sposób ja jej używam i jakie ona ma wady i zalety, bo moim zdaniem ma też jakieś wady. Także jeśli jesteście ciekawe takiego materiału, to proszę dajcie mi znać w komentarzach. Dobrze, to tyle tytułem wstępu, a teraz przejdziemy sobie może do mojego mieszkania, ponieważ zakładam, że wiele osób ciekawi to, jak mi się mieszka w nowym miejscu. Otóż muszę Wam powiedzieć, że jestem niezmiernie zadowolona z tego, że zmieniłam mieszkanie, ponieważ to, w którym mieszkam teraz, jest mieszkaniem po pierwsze znacznie większym od mojego poprzedniego, a po drugie znacznie bardziej przestrzennym. Są tutaj o wiele lepiej rozłożone różne pomieszczenia, o wiele lepiej wszystko tutaj wygląda. Także jestem bardzo tym faktem pocieszona. I to mieszkanie mi się o wiele bardziej podoba niż to, które miałam na Siedmiogrodzkiej. Oczywiście, jeśli nie widzieliście jeszcze mojego apartment tour, czyli filmu, w którym pokazuję swoje poprzednie mieszkanie, no to zachęcam do nadrobienia zaległości. Ten film Wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych. Coś, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o tym moim nowym mieszkaniu, to to, że znajduje się tutaj dużo miejsca i jest naprawdę dużo szaf. Ja już wspomniałam o tym wcześniej, że to mieszkanie jest rzeczywiście znacznie większe od mojego poprzedniego i jest też niestety znacznie droższe. Ale pozwólcie, że nie zdradzę Wam zbyt szczegółowych informacji, bo myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas, także pewnie powiem Wam w przyszłości. Natomiast kontynuując wątek tego mieszkania, nie wspomniałam Wam jeszcze o tym, że w końcu mam 2 pełne łazienki, jedną z wanną, drugą z prysznicem. Mieszkanie zostało urządzone w stylu minimalistycznym, który jak wiecie uwielbiam, i dominująca kolorystyka to jest biel, którą też bardzo lubię. Także nie wiem, chyba widzicie, że już na samą myśl i w momencie, kiedy opowiadam o tym mieszkaniu, to się bardzo cieszę. Mam taki mały problem, ponieważ nie jestem jeszcze tutaj do końca urządzona. Pewnych rzeczy mi brakuje. Na przykład nie ma w tym mieszkaniu plis, które ja sobie bardzo chwalę i które się świetnie sprawdziły na Siedmiogrodzkiej, więc co zrobiłam? Zadzwoniłam po pana z firmy X, który pojawił się u mnie. Wybrałam sobie plisy, rodzaj, kolorek i obecnie czekam, aż pan się tutaj pojawi i w całym mieszkaniu zainstaluje te właśnie plisy. Poza plisami brakowało mi kilku urządzeń domowego
użytku, że tak powiem, i zrobiłam zakupy, także kupiłam kilka produktów bardzo ciekawych, między innymi żelazko, jakąś tam lampkę i parę innych rzeczy, ale nie chciałabym Wam tego teraz pokazywać, bo myślę, że to nie czas i miejsce na to. Natomiast jeśli chcielibyście, żebym podzieliła się z Wami tymi swoimi ostatnimi zakupami, bo myślę, że one są naprawdę ciekawe i mogą się Wam przydać, to też dajcie mi proszę znać w komentarzach i wtedy zrobię odrębny film z tymi kilkoma fajnymi rzeczami, które kupiłam w ostatnim czasie. Moim kolejnym problemem w tym mieszkaniu jest to, że na razie jeszcze nie wiem, gdzie będę tutaj nagrywać, także usiadłam sobie dzisiaj tutaj tak w sumie przypadkowo, także nie wiem. Próbowałam znaleźć różne kadry i miejsca, w których mogłabym nagrywać swoje filmy, te zwykłe, nagrywane w domu, a nie właśnie vlogi, także na razie wygląda to w ten sposób, ale podejrzewam, że będę się przemieszczać. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chciałam Wam zdradzić, co takiego podoba mi się w tym mieszkaniu najbardziej. To znaczy, dużo rzeczy mi się w tym mieszkaniu podoba, ale jedną chciałabym Wam pokazać już dzisiaj, także uwaga. Mam tutaj na myśli to okno, a raczej otwór, który znajduje się, słuchajcie, w suficie, w kuchni, a przez który widać niebo i przepiękne chmurki, kiedy jest słoneczny dzień. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, pewnie mi powiecie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam, ale powiem Wam, że niesamowicie mi się to podoba. Podoba się to też moim koleżankom i powiem Wam, że przez ten otwór wpada też bardzo dużo światła do mieszkania, także polecam Wam takie rozwiązanie, bo naprawdę świetnie to wygląda. Nie powiedziałam Wam jeszcze, jak się czują moje zwierzątka w nowym otoczeniu, ponieważ za każdym razem, kiedy się przeprowadzam, pytacie mnie o to, jak na przeprowadzkę reagują moje zwierzaczki. Zacznę może od Astonka, który, jak wiecie, jest pieskiem, a pieski są, w sensie nie są zbyt problematyczne i one tak naprawdę czują się świetnie wszędzie tam, gdzie są ich właściciele i Aston nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, także bardzo szybko się przyzwyczaił, chociaż muszę Wam powiedzieć taką jedną ciekawą, a zarazem śmieszną rzecz, a mianowicie, że w poprzednim mieszkaniu, w momencie, kiedy otwierała się winda, to Aston ustawiał się dokładnie z tej strony, z której ona się otwierała, czyli z prawej. A w tym mieszkaniu, w sensie w tym budynku, w którym teraz mieszkam, windy otwierają się z drugiej strony. I Aston na początku ustawiał się z przyzwyczajenia po tej stronie, po której się zawsze ustawiał do wyjścia na Siedmiogrodzkiej. A tutaj, słuchajcie, tak jak wspomniałam, trzeba jednak odwrócić się w drugą stronę i z tym Aston miał na początku problem, ale też bardzo szybko się przyzwyczaił. Natomiast jeśli chodzi o koty, no to z kotami jest gorzej. Koty bardzo nie lubią zmieniać miejsca, no chyba że je do tego wcześniej przyzwyczajicie. I one też to przeżywają o wiele bardziej, jest o wiele bardziej też widoczne niż w przypadku psa. I jeśli chodzi o moje dwa kotełki, to muszę Wam powiedzieć, że u nich ten stres objawia się takim dyszeniem. Najbardziej widać to u Ulyssesa, który zawsze, kiedy się stresuje i zawsze, kiedy jest przeprowadzka, po prostu leży na posadzce i tak głośno dyszy, jakby mu było niesamowicie gorąco. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że on robi tak i tak się, wiecie, rozgląda dookoła. I nagrałam to dla Was, także zobaczycie to za chwilę na przebitkach. Pierwszego dnia, kiedy tutaj nocowałam, kiedy się przeprowadziłam i kiedy pojawiły się tutaj koty, to nagrałam Ulyssesa, bo wiedziałam, że będziecie o to pytać, a bardzo chciałam Wam to pokazać. I w ten sposób głównie reaguje Ulysses na stres, aczkolwiek byłam bardzo zdziwiona, ponieważ Lord też w pewnym momencie zaczął sapać, co jest do niego niepodobne. Natomiast koty się przyzwyczaiły do tego mieszkania, myślę, w sumie w 2 dni. Czyli pierwszego to tak strasznie przeżywały, drugiego już mniej, a później zaczęły się czuć już jak u siebie. Przed chwilą pewnie widzieliście Ulyssesa, który leżał sobie tam na fotelu, ale w tej chwili leży, słuchajcie, na podłodze razem z Astonem, a Lord jest schowany pod tapczanem, ponieważ Lord chowa się wszędzie, pod każdym łóżkiem, pod każdą sofą, no i najlepiej oczywiście też w szafach, jak są otwarte. Także tak właśnie zachowują się moje zwierzaczki. Także mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość z tym związaną. A teraz chciałabym Wam powiedzieć o pewnym gadżecie, który sobie kupiłam. Kilka słów, ponieważ słuchajcie, zaopatrzyłam się w 5, tak, nie przesłyszeliście się, w 5 drona. Spójrzcie na ten gadżet. Jest malutki, leciutki i teraz się pewnie zastanawiacie, do czego ja go używam.
Powiem Wam, że jak na razie latałam nim głównie w mieszkaniu, które jak powiedziałam jest duże, więc to jest łatwa sprawa latać tym dronem po mieszkaniu. No to jest taka, słuchajcie, zabaweczka i gadżet. Wy wiecie, że jestem gadżeciarą, lubię tego typu rzeczy. W zasadzie to można o mnie powiedzieć teraz, że jestem matką dronów, bo nie wiem, czy jest na polskim YouTubie ktoś, kto posiada więcej dronów niż ja. Także latałam sobie tym dronem, słuchajcie, po mieszkaniu i straszyłam zwierzęta, ze szczególnym uwzględnieniem kotów, ponieważ koty boją się hałasu, a to tak buczy, wiecie, jak komar, ale do potęgi entej. Także koty uciekały przed tym dronem i też tutaj są pewne zakłócenia, więc ten dron obija się o ściany i w pewnym momencie upada. Natomiast tak tylko wspominam w ramach ciekawostki o tym dronie, bo to jest taka naprawdę zabaweczka. Jeśli nigdy nie mieliście drona i chcielibyście zobaczyć, jak to jest nim latać, no to oczywiście Wam polecam. Jego nazwę znajdziecie w opisie pod moim vlogiem. A teraz chciałabym przejść do pewnej kwestii związanej z urodą, a raczej z kosmetykami. I ci z Was, którzy zapisali się do mojego newslettera, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do nadrobienia zaległości. W każdym moim newsletterze jest konkurs i zamieszczam różne takie informacje, których nie zamieszczam nigdzie indziej, także zapraszam. I ja w tym swoim newsletterze ostatnim wspominałam o tym, że przymierzam się do detoksu, do oczyszczania organizmu, cery i że myślę o tym, żeby taką kurację oczyszczającą sobie wykonać. I ostatecznie się na to zdecydowałam. A w związku z tym, że bardzo lubię kosmetyki polskiej marki Fridge i już parę razy widzieliście je zresztą w moich filmach, no to postanowiłam, że tę akcję oczyszczania przeprowadzę sobie za pomocą kosmetyków tej właśnie marki, ponieważ ona produkuje kosmetyki świeże, bez parabenów, bez konserwantów, oczywiście nietestowane na zwierzętach i kosmetyki takie, które przechowujemy w lodówce i które mają krótki termin przydatności do zużycia, który to też motywuje nas do tego, żeby te kosmetyki zużyć. Natomiast nie powiedziałam Wam jeszcze, co spowodowało, że chciałam przejść na ten detoks. Otóż ci z Was, którzy oglądali moje ostatnie vlogi, na pewno zauważyli, że mam pewne problemy z cerą. Niestety w ostatnim czasie moja cera się bardzo pogorszyła i ja wiem, że jednym z głównych tego powodów jest to, że ostatnio miałam dużo stresu związanego nie tylko z przeprowadzką, ale również z nieudanym projektem, o którym Wam już wcześniej wspominałam i z kilkoma innymi rzeczami, o których Wam jeszcze nie mówiłam i to się u mnie odbiło na cerze i też na samopoczuciu, ponieważ no nie wiem jak Wy, ale jak moja cera wygląda niezbyt ładnie, no to ja się najzwyczajniej w świecie źle czuję, a niestety mam taką pracę, która może nie, że wymaga ode mnie tego, żeby dobrze wyglądać, ale taką, która obnaża każde niedoskonałości, jakie mam na mojej skórze. I co ważniejsze, to to, że ja też nie nagrywam filmów wyłącznie w domu, bo w domu macie pełną kontrolę nad oświetleniem i możecie mieć fatalną cerę, ale oświetlone możecie być tak, że będziecie wyglądać super. Natomiast na zewnątrz nie macie kontroli nad wieloma rzeczami, nad światłem, nad pogodą itd., więc każdy problem z cerą zostanie bardzo szybko obnażony i uwypuklony, bo niestety w kamerze zawsze to wygląda gorzej niż w rzeczywistości. Także borykam się od jakiegoś ponad miesiąca z problemami z cerą. I tak sobie pomyślałam, że taka kuracja mi się przyda i wiedziałam, że kosmetyki Fridge sprawdzą się u mnie najlepiej, dlatego że już je stosowałam, zresztą o tym wiecie i ci z Was, którzy obserwują mnie na Snapie, widzieli też, że zrobiłam zamówienie sobie po prostu w tym sklepie internetowym Fridge, bo wcześniej kupowałam stacjonarnie. I wspominałam, że pokażę Wam całe moje zamówienie właśnie we vlogu. Także teraz pozwólcie, że odpakuję dla Was te wszystkie rzeczy, które zamówiłam i opowiem, czego mniej więcej będę w najbliższym czasie używać. Jak widzicie, zrobiłam całkiem spore zamówienie, ponieważ przyszło ono do mnie w aż 3 pudełkach. Także teraz może po kolei, żeby było łatwiej, wszystkie je rozpakuję, a później po kolei będę dla Was je omawiać. Zacznę może od kremu pod oczy.
kawowego kremu pod oczy, który jest zamknięty, jak widzicie, w szklanej buteleczce z dozownikiem. I jest to opakowanie typu Airless, które marka Fridge stosuje od niedawna, a które to jest o wiele wygodniejsze i bezpieczniejsze. Przy czym trzeba pamiętać, że nie wolno otwierać tych butelek, bo raz otwarta sprawi, że do środka dostanie się powietrze i nie będzie możliwości powtórnego jej zamknięcia. Ci z Was, którzy oglądają moje vlogi, na pewno wiedzą, że ten krem wcześniej wyglądał inaczej, był zamknięty w takim czarnym słoiczku. To opakowanie uważam, że jest znacznie lepsze i wygodniejsze. I tutaj mamy też taki koralik, który podejrzewam, że ma sugerować, że ten krem jest właśnie kawowy. Jest to produkt rewelacyjny. Ja już go miałam chyba 2 razy. Jeden z moich ulubionych kremów pod oczy, który działa na opuchnięcia. Genialnie jest w nim to, że możemy go trzymać w lodówce i dzięki czemu w momencie, kiedy wyjmujemy go rano, ten efekt niwelowania opuchnięć jest jeszcze silniejszy. Bardzo gorąco polecam Wam ten krem, jeśli macie podobne problemy ze skórą pod oczami do moich. Kolejnym produktem, który sobie zamówiłam, jest żel do mycia twarzy, który to ja już miałam. Spójrzcie, tylko tu jest puste opakowanie. I używałam go głównie ze szczoteczką Foreo Luna Mini 2 właśnie do oczyszczania twarzy i w tej roli sprawdzało się bardzo dobrze, więc zamówiłam ten produkt po raz kolejny. Kolejna rzecz to jeden z moich najukochańszych peelingów do twarzy, peeling pomarańczowy, konsystencję ma kremową z takimi drobnymi ziarenkami, jeden z moich ulubieńców tej marki, który przepięknie pachnie i orzeźwia i bardzo ładnie i delikatnie złuszcza naskórek, także bardzo, bardzo Wam polecam ten kosmetyk. Kolejny produkt to rozmarynowe mleczko do demakijażu, które jest takie delikatne jak krem, też z dozownikiem. Akurat tego produktu jeszcze nie miałam, także jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Następnie mamy tonik różany, który jest aplikowany w formie sprayu, także bardzo, bardzo wygodny. Też nie miałam tego produktu, więc będę testować. Oczywiście musiałam sobie zamówić również krem. Kremów w ofercie Fridge jest kilka, a ja wybrałam sobie truskawkowy ze względu na jego przepiękny zapach. I jest to krem, który możemy stosować zarówno rano, jak i wieczorem, ale pomimo tego postanowiłam zamówić sobie jeszcze serum. Serum różane o działaniu przeciwzmarszczkowym i rewitalizującym, którego można używać samodzielnie albo pod krem. Wy wiecie, że ja lubię używać innego kremu, produktu na dzień i innego na noc i dlatego właśnie zamówiłam sobie 2 produkty. Oraz stwierdziłam, że warto, żebym zamówiła sobie również podkład marki Fridge, ponieważ kiedyś dostałam próbkę i ten podkład się u mnie świetnie sprawdził, ponieważ on genialnie współgra z cerą, ujednolicając jej koloryt. Ma też działanie rozświetlające. W zasadzie porównałabym go do takiego delikatnego kremu BB, czy też BB, jak mówią niektórzy. Jest dostępny w 2 odcieniach. I mój to jest FF1, jest jeszcze jaśniejszy FF0, który ja jednak polecałabym królewną Śnieżką, a nie właśnie takim osobom jak ja. Także będę sobie na pewno testować. A teraz pokażę Wam jeszcze kosmetyki do ciała, ponieważ stwierdziłam, że skoro już robię takie duże zamówienie w sklepie Fridge, to zamówię sobie również kilka kosmetyków do ciała. Pierwsza rzecz, którą tutaj widzicie, to jest delikatny żel do mycia ciała o zapachu bazylii. Jest to nowość tej marki, której jeszcze nie miałam okazji testować, a uwielbiam zapach bazylii, więc myślę, że świetnie się u mnie sprawdzi. Kolejny kosmetyk to jest mój ukochany kawowy krem do ciała o takiej gęstej, bogatej konsystencji, który się genialnie sprawdza w moim przypadku po siłowni, ponieważ zawsze używam go sobie w saunie. Także bardzo, bardzo go Wam polecam. Zresztą widzicie, tutaj mam kolejne puste opakowanie i w ogóle teraz sobie uświadomiłam, że dawno nie robiłam projektu Denko, a powinnam zrobić, bo widzicie, cały czas jestem do tyłu, zbieram te wszystkie puste opakowania, a później jak przychodzi co do czego, to pokazuję je w innych filmach niż powinnam. No ale przynajmniej macie dowód na to, że rzeczywiście używam tych kosmetyków. Dobrze, przechodząc dalej, mam tutaj jeszcze 2 produkty rozświetlające do ciała. Body Wake Up, który nadaje się idealnie do stosowania na nogi, ponieważ będzie ujednolicał ich koloryt i dodatkowo rozświetlał, oraz balsam taki typowo rozświetlający do całego ciała, chociaż tak naprawdę obu produktów myślę, że będę mogła używać do całego ciała. Nie wiem, zobaczę też, który okaże się z nich lepszy.
Dobrze, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o moje zamówienie ze sklepu Fridge. Myślę, że będę Wam na bieżąco zdawała relacje z moich poczynań z tymi kosmetykami w kontekście dbania o cerę. Jestem bardzo, bardzo ciekawa efektów, ale będę to robić w mediach społecznościowych, bo nie ma sensu, żebym w każdym vlogu Was o tym informowała. Pewnie jakiś vlog podsumowujący zrobię za około 2 miesiące i wtedy Wam powiem, czy i jak bardzo moja cera się poprawiła w momencie, kiedy zaczęłam używać wyłącznie świeżych kosmetyków. Póki co chciałabym Wam powiedzieć jeszcze, jakie są moje 3 ulubione produkty Fridge, zanim schowam je do lodówki, a tym samym ją zapełnię, bo jak wiecie, prawie zawsze jest pusta, a kosmetyki Fridge trzeba trzymać w lodówce. A chcę Wam o tych 3 kosmetykach powiedzieć dlatego, że wiem, że wśród Was są takie osoby, które zastanawiają się nad kupnem kosmetyków tej marki i chcę Wam po prostu dać taką wskazówkę, żebyście wiedziały, że jeśli pójdziecie tam i kupicie produkt, który ja Wam pokażę, to na pewno będziecie zadowolone. I pierwszym z tych produktów jest mój ukochany krem kawowy pod oczy. Drugi to kawowy krem do ciała. A trzeci to peeling pomarańczowy. Gorąco, gorąco polecam Wam te produkty. Oczywiście w opisie pod filmem zamieszczę linki do nich i do wszystkich pozostałych, które sobie zamówiłam. I co takiego chciałam Wam jeszcze powiedzieć? że cały czas mam też swoją ulubioną dietę pudełkową, proszę bardzo. Także przychodzi ona do mnie codziennie, więc w miarę dobrze, muszę powiedzieć, się odżywiam. Też po to robię, żeby ten stan mojej cery poprawić, ponieważ wiadomo, że nie zrobimy tego wyłącznie za pomocą kosmetyków, więc działam też od środka i bardzo intensywnie zastanawiam się również nad detoksem sokowym, o czym rozmawiałam z Magdą w poprzednim vlogu, link Wam się wyświetli na górze w proponowanych i Magda mówi, że ona nie wie, czy ja się nadaję do detoksu sokowego, zwłaszcza jeśli dobrze się odżywiam. Wiem też, że opinie na temat takiego detoksu są podzielone, są zwolennicy i przeciwnicy, zresztą chyba jak wszystkiego w życiu, dlatego liczę na Waszą pomoc. Dajcie mi proszę znać, czy byłyście kiedyś na detoksie sokowym, jak to wspominacie, czy się Wam to przydało, czy nie. Jeśli byłyście na takim detoksie, to powiedzcie mi proszę z usług, jakiej firmy korzystałyście, żebym w razie czego wiedziała, w jakiej firmie ten detoks sokowy sobie zamówić. Nie wiem, czy nie przetestuję sobie go z ciekawości w późniejszym czasie albo jesienią. Mam też z tyłu głowy taką firmę, która się u mnie sprawdzała i u której zamawiałam pyszne zupy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Teraz nie wiem jeszcze, co ostatecznie zrobię i na co się zdecyduję, ale cały czas liczę na Waszą pomoc. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy, taki typowo gadany, domowy vlog Wam się podobał. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj wspominałam. Listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, z linkami do sklepów, w których można je kupić. Cały czas gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.